Dzień dobry, z tej strony Konrad Jerzak-Weldobosz. Postanowiłem zacząć nową serię na YouTubie. Będą to krótkie spacery językowe, ponieważ mam zamiar zabierać Was w różne ciekawe miejsca, tam gdzie będę spacerował. Skąd ten pomysł? Oczywiście jest w nim takie coś, ziarenko, które być może pomoże Wam także w nauce języków. O co chodzi? Bardzo często ludzie mówią: nie mam czasu na naukę. Nie mogę znaleźć, wygospodarować czasu, żeby uczyć się języków. Czy ty też może do nich należysz? Pewnie tak. Każdy z nas używa tej wymówki. Jest to najczęstsza wymówka, żeby nie uczyć się. Ale wynika ona z różnych rzeczy i jest fajny sposób na to, by znaleźć czas. Ja przeszedłem przez niego właśnie i zacząłem nagrywać te wideo, bo oczywiście miałem pomysł, zbierałem tematy, które chciałem poruszyć, ale zazwyczaj szukałem wymówki, prawda? Najlepsza wymówka: nie mam czasu, nie mam kiedy, rozstawienie sprzętu wideo zajmuje tyle czasu i tak dalej. Ale są dwa proste kroki, które musisz podjąć, żeby znaleźć czas na cokolwiek. Pierwszy z nich to tak jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego nie uczysz się języka najczęściej. Wyobraź sobie sytuację. Siedzisz na sofie, jest wieczór, pijesz sobie herbatkę i nagle nachodzi cię myśl: a może by tak pouczyć się angielskiego, albo francuskiego, albo chińskiego, albo hiszpańskiego, jakiegokolwiek języka sobie nie wybierzesz. I co wtedy robisz? Najczęściej nic. A dlaczego? Dlatego, że nie wiesz, za co się zabrać, nie wiesz, od czego zacząć. Także pierwszy krok, bardzo prosty do tego, żeby znaleźć czas, to uprościć swój system, czyli wiedzieć, jaki jest następny krok, wiedzieć, co masz konkretnie robić. Na przykład uczniowie na naszych kursach, którzy pracują z aplikacją Globot, oni wiedzą, że kolejny krok każdego dnia to kliknąć przycisk rozpocznij naukę i wtedy otrzymują fiszki, uczą się zdań, zadają pytania i tak dalej. Jest to bardzo proste, nie musicie wtedy myśleć długo, co robić. Czyli pierwsza rzecz, uprość jak najbardziej. Jak ja to zrobiłem? Po co rozstawiać światła, jakieś statywy, kamery, nie wiadomo co? Za dużo czasu to zajmuje, prawda? Więc jeśli ja miałbym to robić codziennie, raz w tygodniu, no to bym pewnie nie wytrzymał psychicznie. Dlatego uprościłem to. Biorę kamerę ze sobą, idę, nagrywam i wszystko działa, prawda? To jest pierwszy krok. Ale drugi krok jest też bardzo ciekawy. Musisz wyrobić sobie nawyk. Nawyk najlepiej codziennej nauki. Dlaczego codziennej? Dlatego, że jak powiesz sobie, że codziennie będziesz coś robić, to nie masz tak naprawdę wymówki, żeby tego nie robić. Bo powiedzmy, powiesz sobie: ok, będę uczyć się na przykład francuskiego 2 razy w tygodniu. No dobrze, ale który to będzie dzień? Poniedziałek, piątek, a może w poniedziałek będziesz na przykład zmęczona czy zmęczony po pracy. Co wtedy zrobić? Czy masz rzucić naukę, czy przełożyć ją na inny dzień? Nie, najlepiej jest robić to małymi kroczkami. Także mój pomysł na nagrywanie jest bardzo prosty. Ja będę chciał nagrywać jak najczęściej, najlepiej codziennie. Będę próbował tutaj też nagrywać tego vloga w różnych językach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast chciałbym dawać Wam taką dawkę regularnej wiedzy językowej. Nie będę publikował może tych vlogów codziennie, natomiast będę starał się nagrywać jak najczęściej i udostępniać jak najczęściej. Ale ważna jest jedna rzecz. Żeby znaleźć czas, bardzo ciężko jest wygospodarować sobie godzinę, 2 godziny, 3 godziny czasu wolnego, prawda? No nie każdy ma taką możliwość. Dlatego dobrze jest poszukać jakiejś aktywności, które już robicie, najlepiej codziennie, i wykorzystać je jako takiego towarzysza do nauki języków. Ja wybrałem sobie moje spacery codziennie, niezależnie od pogody, także mogą być też vlogi w deszczu, kto wie. Niezależnie od pogody idę na spacer. Mam piękne okoliczności przyrody, widzicie, piękne lasy, także pozdrawiam wszystkich mieszkańców Zielonki pod Warszawą, bo mamy tutaj najlepsze miejsce na świecie. I co robię? Idę na spacer i albo uczę się języku, wykorzystuję ten czas, no bo co mam innego robić, prawda? Mogę też myśleć o czymś, planować coś, słuchać podcastów, audiobooków i tak dalej. Także pomysłów jest dużo i pomyślałem sobie, a dlaczego by nie nagrywać vloga?
Także pomyśl o jakiejś aktywności, którą robisz codziennie, która być może chodzi na przykład o robienie i picie porannej kawy. Co wtedy robisz? Pewnie telefonik i przeglądamy jakiegoś tam Facebooka czy coś innego, prawda? No nie do końca. Spróbuj wykorzystać to do robienia czegoś, co pomoże Ci w Twoim rozwoju, w Twoim hobby, w sprawianiu, żeby Twoje życie było lepsze, bo o to przecież chodzi, prawda? To, że przejrzysz sobie 1000 wiadomości na Facebooku, z czego połowa to są reklamy, czy to jakoś pomoże Ci w życiu? No nie do końca. A może nauka języka? Pomoże. W kolejnym vlogu zresztą opowiem Ci ciekawą historię, w której nauka języków okazała się bardzo, bardzo ważna. Może 2 historie. Zobaczymy. Także na razie podsumowując, uprość jak najbardziej naukę języków. Skup się na jednej rzeczy, którą będziesz robić, kiedy znajdzie Cię chęć do tego, żeby uczyć się języków. I druga rzecz, połącz to z czymś, co już codziennie robisz. Możesz na przykład, nie wiem, słuchać nagrań, kiedy myjesz zęby. Możesz, nie wiem, przerabiać fiszki, kiedy robisz sobie kawę. Możesz, nie wiem, czytać książkę, kiedy czekasz w kolejce albo jedziesz autobusem. Jest mnóstwo różnych aktywności, które wykorzystaj. I to jest dobry sposób na to, żeby znaleźć czas i uczyć się języka albo robić coś innego. Pytanie, co? I tutaj oczywiście polecam naukę języków. I na koniec jeszcze ważna rzecz. Pamiętajcie o jednym. Nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.